wielki zaszczyt, że mogę wystąpić na 4. konferencji wolnościowej. Tematem mojego wystąpienia jest perspektywa wspólnej wolności. Cały demokratyczny świat coraz lepiej dostrzega, że machina partyjna i system biurokratycznej administracji wciąż działają, ale w coraz mniejszym stopniu państwo jest uważane przez obywateli za własne, za postępujące zgodnie z ich zaleceniami i poglądami, a coraz wyraźniejsza staje się alienacja istniejących struktur politycznych i ich swoisty autyzm. To jest cytat z Hanny Arendt. Ona wypowiedziała te słowa kilkadziesiąt lat temu, a ja myślę, że one są bardzo aktualne w tej chwili. O czym zresztą mieliśmy możliwość przekonania się wczoraj na tejże konferencji. Jak jest? Otóż rozdawnictwo publicznych pieniędzy doprowadza do tego, że można zdobyć władzę. I ostatnio w zasadzie wydaje się, że jest to jedna z głównych ścieżek. Że jeżeli damy 500+, jeżeli obiecamy, że ściągniemy miliardy z Unii Europejskiej, to zostaniemy wybrani. A jak już zostajemy wybrani, no to zaczynamy korzystać z pieniędzy państwowych. I z tych pieniędzy państwowych korzystają politycy, którzy urzędują, finansowane są partie polityczne, są państwowi sędziowie, państwowi naukowcy i nauczyciele, państwowi pracownicy Państwowej Służby Zdrowia, pracownicy firm państwowych i generalnie wszyscy, którzy są opłacani przez państwo. A ci, którzy są opłacani przez państwo, po prostu działają tak, jak chce tego ich pracodawca, ten, który im płaci. My natomiast, cała reszta, jesteśmy ludem albo pospólstwem, jak mówią nasi niektórzy przedstawiciele państwa. Wprowadzane są właśnie przez rządzących podwójne standardy. Swoim poluzować, a ludowi przykręcić. Ciągle rozbudowywany jest etatyzm. A przecież myśmy już to przerabiali. Polska ludowa runęła właśnie pod ciężarem etatyzmu. Wszyscy mieli pracę, wszyscy zarabiali pieniądze i niestety nikt niczego sensownego nie produkował i przestało nawet być co jeść. Nie mieliśmy co włożyć do garnka. Rośnie również dług publiczny. Ten mechanizm kupowania sobie głosów wyborców za pieniądze publiczne, a potem za pożyczki, jest mechanizmem już bardzo często wykorzystywanym i jest mechanizmem prostym. Widać, jak on działa. W tej chwili widzimy, do czego doprowadził Wenezuelę. Tam też było tak, że rządy obiecywały góry pieniędzy, obiecywały, że będzie dobrze, zostali ci ludzie wybrani. No i cóż, no i jeden z krajów, który posiada największe złoża ropy naftowej, w tej chwili ludzie po prostu nie mają co jeść. Nie czujemy, by ci, którzy rządzą, byli naszymi przedstawicielami, by dbali o nasze wspólne dobro i nas bronili. Przykład z wczoraj. Mamy 16 ośrodków naukowych, które powinny zajmować się historią i cóż się okazuje, że najbardziej palące problemy historyczne przez te ośrodki w ogóle nie są podejmowane. To po co nam są takie ośrodki państwowe? Zastanówmy się, jakie są kompetencje ludzi, którzy nazywają siebie państwo. Zobaczmy, kto rządzi. Słyszeliśmy zapisy rozmów w restauracji Sowa. To był szok. Ci ludzie w ogóle nie utożsamiali się z tym, że oni gospodarzą krajem. Wyraźnie było słychać, że oni z naszego kraju żyją, że po prostu sprawują władzę, mają jakieś urzędy i wykorzystują to dla swoich własnych, osobistych korzyści. Rządzą nami ludzie, którzy nie mają bladego pojęcia o rządzeniu. Nie mają. To są historycy, to są jacyś politolodzy, socjolodzy. Nie mają. Trudno. Niestety taka jest prawda. Na jakiej podstawie możemy do tego dojść? Otóż stosują typowe instrumenty rządzenia. To są typowe instrumenty rządzenia, które nigdy w życiu nie zastosowalibyśmy w naszej własnej rodzinie, w naszej własnej prywatnej firmie. Rozdawnictwo przywilejów. Niektórzy dostają, innym te przywileje są zabierane. Nachalna propaganda zamiast tłumaczenia mechanizmów społecznych. Dokładnie tak samo było za Gierka, dokładnie tak samo było później i dokładnie tak samo jest teraz. Jeżeli oglądamy
główne kanały informacyjne, nie tłumaczy się nic na temat mechanizmów społecznych, nie tłumaczy się, dlaczego upada Wenezuela, tylko wymyśla się różnego rodzaju propagandowe slogany, które mają to w teorii wytłumaczyć. I po pewnym czasie naród dochodzi do wniosku, że telewizja kłamie i zaczyna oglądać zupełnie co innego. Tak działo się w Rzeczpospolitej Polskiej Ludowej i tak samo dzieje się w tej chwili w Wenezueli i to samo odkrywamy w Polsce. Powstają alternatywne kanały informacyjne, bo ludzie coraz mniej wierzą głównym kanałom informacyjnym. Rządzącym wydaje się, że jeśli dadzą pieniądze, to załatwią problem. Damy pieniądze, zbudujemy fabrykę samochodów parowych, elektrycznych. A przecież mieliśmy takie fabryki, samochody FSO, produkowaliśmy Polonezy. Nikt w Europie tego nie chciał kupować, bo te konstrukcje były 30 lat do tyłu. Po prostu były to przestarzałe konstrukcje. I teraz, jeżeli znowu damy pieniądze państwowe na produkcję samochodów parowych albo elektrycznych, to będzie dokładnie taka sama sytuacja. Ludziom, jeżeli chcemy mieć produktywną gospodarkę, to ludziom musi się chcieć pracować, musi się chcieć wymyślać nowe rozwiązania. Nie da się skopiować cudzych rozwiązań, które ktoś wymyślił 20 lat temu i udawać, że teraz rozwiniemy na tych rozwiązaniach nowoczesny przemysł. Dodrukowywane są pieniądze. Otóż jeżeli rządzący mają takie podejście, że jeżeli mam pieniądze i zbuduję fabrykę, to fabryka mi wypuści nowoczesne samochody, no to skądś te pieniądze trzeba wziąć. No niestety, nawet państwo nie jest workiem bez dna, ale można pieniądze dodrukować i można pieniądze pożyczyć, co się dzieje. W związku z tym zadłużane jest społeczeństwo. I tak jak mówię, wykorzystują mechanizmy rządzenia, których nigdy byśmy nie wykorzystali w swojej rodzinie albo w swojej prywatnej firmie. Narzucają nam nielogiczne i nawzajem sprzeczne przepisy. Jesteśmy tego w tej chwili świadkami. Wchodzi przepis RODO. Oczywiście to jest rozporządzenie Unii Europejskiej na temat ochrony danych osobowych. I jest to tak mętnie napisany przepis, że w zasadzie on służy tylko i wyłącznie jednemu celowi. On nie ma na celu ustawienia procedury ochrony danych osobowych, tylko on ma dać narzędzie kontrolerom do tego, żeby potrafić ukarać każdą dowolną osobę i każdą dowolną firmę. I zobaczycie Państwo, jak to będzie stosowane. Jeżeli ktoś by się wczytał w to RODO, nawet nie mając wykształcenia technicznego, informatycznego, to zobaczy, że tam jest bardzo dużo sprzeczności, że to wszystko jest płynne. Tam nie ma się do czego odnieść. Natomiast ludzie z wykształceniem informatycznym zdają sobie sprawę, że to jest po prostu technicznie niewykonalne. Tego się po prostu nie da zrobić. To jest pobożne życzenie Unii Europejskiej. I generalnie społeczeństwu można wcisnąć kit, że to jest dla waszego dobra. Natomiast to będzie narzędzie represji. Rządzący nie zastanawiają się nad kosztami społecznymi podejmowanych decyzji. Wprowadzają ustawę i mają w nosie, jak ta ustawa, ile ona będzie kosztowała takich zwykłych ludzi. Mówi się o jednym okienku, że założenie firmy w tej chwili odbywa się w jednym okienku. 4 czy 5 dni temu byłem w urzędzie skarbowym, rozmawiałem z urzędniczką najniższego szczebla, a ona mówi do mnie tak: wie pan, wyście to za szybko w to jedno okienko uwierzyli. Wiem, zdaję sobie sprawę, że KRS ma obowiązek przesyłania dokumentów do właściwego urzędu skarbowego w dniu rejestracji. Ale wie pan, oni tego w ogóle nie robią. Czyli mają obowiązek, a nie robią. W związku z tym te koszty rejestracji i chodzenia po urzędach przerzucone są właśnie na obywatela. Największym grzechem rządzących jest według mnie zażynanie przedsiębiorczości, wolnej przedsiębiorczości. Małe przedsiębiorstwa są gniecione ogromnymi podatkami, wbrew temu, co się mówi, że nie są, że będą podatki zmniejszane, że będzie mniejsza regulacja, mniej przepisów. To nie jest prawda, tych przepisów jest coraz więcej, trzeba latać po coraz większej liczbie urzędów. Wyobraźcie sobie Państwo, że żeby zarejestrować firmę, że jest ona płatnikiem VAT-u, czyli de facto to powinien być jeden telefon i koniec, i sprawa powinna być załatwiona. Trzeba przynieść tyle papierów. Tyle papierów.
umowy z bankami, wyciąg z KRS-u, różnego rodzaju umowy najmu itd. Także naprawdę nie jest to zwykła formalność. Teraz dwa kolejne cytaty, z dalekiego kraju, z Nowej Zelandii. W większości systemów opartych na intencjach niepowodzenia zwykle skutkują prośbami o zwiększenie budżetu, po czym cykl porażki się powtarza. To jest właśnie ta koncepcja, która doprowadziła, o której mówiłem, że rządzący, jeżeli im się wydaje, że dadzą pieniądze, to załatwią problem. Dokładnie tak była rządzona Nowa Zelandia w latach 70. i 80. ubiegłego stulecia i doprowadziła do krachu gospodarczego na wielką skalę. Gdyby dyrektorzy firm prywatnych prowadzili księgowość tak jak dyrektorzy firm państwowych, to już dawno by siedzieli w kryminale. To też jest cytat z Nowej Zelandii, przy czym on jest aktualny i w naszym kraju. Są podwójne standardy. Gminy, w ogóle urzędy państwowe utajniają wszystko, co tylko mogą utajnić. Mam znajomego, który prowadzi obywatelski think tank i patrzy na ręce gminie Lesznowola. Występuje do gminy Lesznowola z pytaniami o informację publiczną. Na przykład, proszę mi przedstawić projekt rozbudowy szkoły. Jakie są koszty, kto został wybrany na jakiej podstawie. Albo proszę mi podać listę urzędników zatrudnionych przez gminę i ile oni zarabiają. Przecież to są pracownicy publiczni, oni pracują dla gminy, czyli dla mnie. Ja tą informację powinienem mieć. I cóż się okazuje? W Konstytucji i w przepisach prawa mamy napisane, że gmina powinna taką informację udzielić. Co robi gmina? Tej informacji nie udziela. Co więcej, wytacza proces temu, który ośmielił się zapytać. W pierwszej instancji proces jest przegrywany, w drugiej jest wygrywany. Koło państwowego wymiaru sprawiedliwości się toczy i miele, po czym po 3 latach informacja do tego człowieka przychodzi. Przy czym nie jest to informacja, o którą on prosi. W związku z tym on składa apelację i mówi tak, dostałem informację, ale nie tą, o którą prosiłem. A co mówi sąd? Ale dostał pan informację i w związku z tym nie naszą już jest rzeczą, żeby wnikać, czy ta informacja jest tą, o którą pan prosił, czy nie. Tak? W związku z tym tej informacji nie dostał. Wszystko jest utajniane. Co zrobili Nowozelandczycy w 1986 roku? Wprowadzili zasadę, że przedsiębiorstwa państwowe są prowadzone według ogólno przyjętych międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych w biznesie. I to zmieniło w pewnym sensie podejście polityków do rządzenia krajem. Nie ma czegoś takiego jak dobre opiekuńcze państwo. Jest grupa ludzi władzy, która mówiąc o dobrym opiekuńczym państwie chce z tego dobrego opiekuńczego państwa wyciągnąć maksimum korzyści dla siebie. I jak pokazuje historia, nie mają za nic, mają to dobre i opiekuńcze państwo. Tu wracam do cytatów z restauracji Sol. My, cała reszta, przypomnijmy, my to ci, którzy nie żyją z socjalu i nie są finansowani przez państwo. I teraz ja wiem, że do wolnościowców w ogóle każdy lubi, jak mu się mówi, że jest sympatyczny, mądry, dzielny. Natomiast ja chcę powiedzieć, jak ja postrzegam cały ruch wolnościowy i proszę się nie obrazić, tylko proszę przyjąć to jako krytykę, jako słowa, które należy wziąć do siebie i spróbować się poprawić. Mamy syndrom małego dziecka. Otóż uważamy, że ktoś za nas powinien to załatwić. Jakiś tatuś, jakaś mamusia. Natomiast rządzenie nie jest proste. Nie wystarczy wybrać fajnego gościa i liczyć na to, że on za nas wszystko załatwi. A my ciągle szukamy takiego guru. My nie próbujemy się zjednoczyć. I ciągle dajemy dobre rady i ciągle mówimy innym, co oni mają zrobić. Dostaję maile. Prezesie, pan powinien to i tamto. Ja mówię, nie ma problemu. Niech pan mi da ulotkę albo napisze list i ja zrobię to, co pan chce. Ja roześlę ten list do 5000 osób. I wyobraźcie sobie, że ta osoba, która daje mi taką radę, nie jest w stanie takiego listu napisać. Radę potrafi dać, ale już konkretnie coś zrobić, to nie za bardzo.
Kim jesteśmy? Kim są wolnościowcy? Wolnościowcy wyznają zasadę im mniej państwa, tym lepiej. Jest to tak zwana zasada subsydiarności. I teraz uwaga. Zasada subsydiarności, jeżeli zaczniecie Państwo szukać wytłumaczenia, czym ona jest w internecie, to możecie się bardzo pomylić. Bo ona jest tłumaczona, można powiedzieć, że przez wraże nam siły, jako zasada pomocniczości. No jeżeli słyszymy zasada pomocniczości, to od razu myślimy, no tak, trzeba pomagać. Każdemu bezwzględnie, kto tylko o to poprosi, to trzeba mu dawać. Natomiast zasada subsydiarności jest zupełnie odwrotną zasadą. Tam jest jedno ważne stwierdzenie. Oczywiście jest to zasada pomocniczości, pomagania, ale tylko w ostateczności. Wywodzi się nie od słowa subsidium, tylko subsidiare. Pomagać w ostateczności. Kierować odwody na ten odcinek frontu, na którym jest najgorzej. To pojęcie zostało wymyślone przez Rzymian. Zasada subsydiarności została wprowadzona przez Kościół rzymskokatolicki jako odpowiedź na ideologię socjalistyczną, że trzeba zabierać, żeby innym dawać. Natomiast ta zasada mówi nie, trzeba robić, sprawiać, żeby ludziom chciało się pracować, żeby ludzie czuli się właścicielami kraju, w którym żyją, województwa, w którym mieszkają i na terenie której przebywają i działają. Każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa. Zauważcie, same jednostki w ramach społeczeństwa. Państwo opiekuńcze próbuje za nas robić wszystko. Ono robi dla naszego dobra, ono zabudowuje, tak jakby narzuca milion różnych przepisów, tylko po to, żeby było nam dobrze. Próbują z nas zrobić ludzi nieodpowiedzialnych, którzy w ogóle nie mają pojęcia o tym, co się wokół nich dzieje. Następne tłumaczenie zasady subsydiarności. Szczebel wyższy władzy może interweniować na szczeblu niższym wyłącznie wtedy, gdy ten absolutnie nie radzi sobie ze zrealizowaniem swego zadania. Czyli tak jak mówię, pamiętajmy, to jest główna idea wolnościowców. Zasada subsydiarności. Minimum państwa, maksimum naszych własnych działań. Naszych własnych, ale nie tylko skierowanych w stosunku do nas, ale w stosunku do społeczności lokalnej czy całego społeczeństwa, w którym żyjemy. I muszę powiedzieć, że obserwuję od kilku lat obrady spółdzielni mieszkaniowej, w której mieszka moja żona i zapomniałem, jak to się nazywa, wspólnoty mieszkaniowej, tam gdzie mam firmę, i następuje wybitne podniesienie poziomu kultury dyskusji, zrozumienia problemów. Wyobraźcie sobie Państwo, że wspólnota mieszkaniowa potrafi sama siebie opodatkować, zwiększyć wydatek po to, żeby odnowić fasadę. Oni wiedzą, że trzeba odnowić tą fasadę, wiedzą, że to są koszty, wiedzą, że nie każda firma zrobi to dobrze. I są prowadzone naprawdę gospodarskie dyskusje. Nie takie, jakie prowadzą nasi politycy, którzy uważają, że jeżeli pożyczą pieniądze, komuś tam dadzą, to rozwiążą problem. To jest zupełnie inny poziom dyskusji. I od tego trzeba zacząć, właśnie od tych małych, lokalnych społeczności, od stowarzyszeń, w których też kultura dyskusji, kultura rozwiązywania problemów rośnie, naprawdę rośnie. Tylko musimy zacząć działać w takich właśnie małych strukturach. Nikt za nas tego nie zrobi. Jeżeli my tego nie zrobimy, to naprawdę nie znajdziemy gościa. Zobaczcie, ilu ciekawych gości żeśmy szukali i na ilu ciekawych gościach żeśmy się zawiedli. Jak oni się kłócą, o jakie duperele. Tu nie o to chodzi, to trzeba zorganizować zupełnie inaczej. My musimy zjednoczyć się wokół tego głównego punktu zasady subsydiarności oraz wybrać sobie jakieś 3 inne punkty, w których wszyscy będziemy zgodni. Na przykład mechanizm rozstrzygania sporów, weto ludowe, inicjatywa ludowa, czyli referendum znoszące uchwaloną przez rząd ustawę, państwo, czy województwo, czy gminę. Na czym to polega? Otóż jeden z najbardziej wolnych krajów, jeden z najbardziej bogatych krajów świata, Szwajcaria, wprowadziła weto ludowe w 1848 roku. Wtedy był to kraj podzielony waśniami.
tłukli się katolicy z protestantami, tłukli się francuskojęzyczni z niemieckojęzycznymi, w ogóle był jeden wielki tygiel. I co postanowił naród szwajcarski? Powiedzieli wówczas, jeżeli wybrani przez nas politycy nie potrafią się ze sobą dogadać, to my będziemy musieli się dogadać. My jako naród. I wprowadzili zasadę rozstrzygania tego weta ludowego. Czyli jeżeli nasi politycy wymyślą ustawę, to my organizujemy na 50 000 osób, które złoży podpis, wymusza na państwie zorganizowanie referendum. I potem to referendum jest wiążące. Przykład. Mamy ustawę. Załóżmy, że jest to ustawa o IPN-ie albo jakaś inna o PNI. Mówię na poziomie ogólnym, żeby mnie tutaj nikt nie łapał za słowo. Otóż w tej chwili media nam mówią, że większość Polaków i cały świat uważa, że ta ustawa jest zła. Jak my możemy to sprawdzić? Nijak. Nie wiemy, czy ona jest zła, czy nie. I popatrzcie, jaki jest prosty szwajcarski mechanizm. 50 000 osób skrzykuje się i podpisuje petycję o przeprowadzenie referendum. To jest już bardzo konkretna informacja dla nas. Aha, jest 50 000 osób, którym ta ustawa się podoba, bądź nie podoba. Dalej, powstają komitety, no bo oczywiście społeczeństwo jest podzielone. W związku z tym powstają komitety, no bo skoro to referendum ma już być przeprowadzone, powstają komitety osób, które są za odrzuceniem tej ustawy i osób, które są za tym, żeby tej ustawy nie odrzucać. Te komitety wydają swoje materiały informacyjne. Na miesiąc przed referendum każdy Szwajcar, jeżeli Państwo powiedzą, że to jest drogie, to ja powiem, że to jest absolutnie bardzo tanie, bo skutki ustaw złych są o wiele droższe niż rozesłanie do każdego z nas materiałów informacyjnych obu komitetów, za i przeciw. Dostajemy te materiały, możemy się z nimi zapoznać, przeanalizować, możemy rozmawiać z kim chcemy i możemy podjąć swoją własną decyzję. Po czym udajemy się na głosowanie referendalne i wyrażamy swoją opinię. I cóż, albo jako społeczeństwo odrzucamy tę ustawę, albo nie. Co więcej, wiemy, jaki procent społeczeństwa jest z tej ustawy niezadowolony, a jaki jest zadowolony. I podam przykład. 8 marca bieżącego roku w Szwajcarii odbyło się referendum na temat tego, czy Szwajcarzy chcą finansować dalej publiczne radio i telewizję. Im też się nie podoba, co to radio i telewizja wyprawiają. To też są normalni ludzie. Mają tylko inny system. I cóż się okazało? W tym referendum 72% społeczeństwa było jednak za tym, żeby publiczne pieniądze przekazywać dalej na publiczne media. Ale jaka to była informacja, że 38% nie chce tego robić? Czym to zaskutkowało? Ano zaskutkowało tym, że publiczne media wydały oświadczenie, że przeprowadzą 5-stopniową reformę ograniczającą wydatki publiczne. Czyli proszę zauważyć, pomimo że referendum można uważać za przegrane, to jednak ono do końca nie było przegrane. I to jest inna zasada, zasada inkluzywności. Kiedy ci, którzy rządzą, biorą pod uwagę zdanie opozycji, tych, którzy są w mniejszości. I to zdanie w jakimś tam stopniu jest uwzględniane. Wracamy do tego, wokół jakich punktów powinniśmy się zjednoczyć jako wolnościowcy. Czyli punkt pierwszy to było weto ludowe, żebyśmy mieli tą możliwość. Czyli jeżeli już się zjednoczymy, to według mnie to powinien być podstawowy punkt. I tym punktem powinniśmy szermować i pokazywać, że na tym najbardziej nam zależy. Punkt drugi to sprawiedliwość. O to toczyły się wielkie rewolucje. Czy teraz jest sprawiedliwość? Trudno powiedzieć, jeżeli standardy księgowania firm państwowych są zupełnie inne niż standardy księgowania w firmach prywatnych. Trudno powiedzieć, jeżeli informacja gminna jest tajna, a informacja podmiotów gospodarczych jest absolutnie jawna. Każdy w zasadzie może przyjść wszystkiego, tylko urzędnicy mogą się o wszystko dowiedzieć, co się dzieje w firmach prywatnych. W związku z tym walczmy jako wolnościowcy o sprawiedliwość. My nie możemy drukować i wy nie możecie drukować pieniędzy. A nie jest tak, jak powiedział słynny gangster dziad w swoim pamiętniku, no drukowałem pieniądze, podrabiałem je,
A czym ja byłem gorszy od Millera? Ja też chciałem dobrze dla swoich ludzi. Tak? W związku z tym sprawiedliwość powinna być jedna. Wy i my mamy dokładnie takie same prawa i działamy dokładnie według takich samych standardów. Trzeci punkt, to jest moja osobista, prywatna, taki pomysł prywatny. Otóż powinien być prosty i ograniczony system danin państwowych. Ja nie mówię, że nie trzeba płacić podatków. Podatki trzeba płacić. Musimy mieć armię, musimy mieć bardzo wiele różnych rzeczy. Ale minister gospodarki powinien umieć logicznie i spójnie odpowiedzieć na każde pytanie zadane z tego zakresu. Powinien mieć obowiązek występowania w telewizji raz na miesiąc i udzielania odpowiedzi dotyczących prawa podatkowego. No bo jeżeli taka mądra głowa jak minister skarbu czy gospodarki nie byłby w stanie ogarnąć tych przepisów, no to kto byłby w stanie je ogarnąć? Tak? A jeżeli nie możemy ogarnąć przepisów, no to mamy mętną wodę, w której możemy dokonywać różnego rodzaju nadużyć. To są te 3 punkty, oczywiście można mieć inne, tak? Natomiast uważam, że 3 punkty są najważniejsze. My nie możemy się rozdrabniać. Musimy zebrać ludzi wokół idei subsydiarności. Musimy zebrać ludzi, którzy się opodatkują na rzecz tego ruchu wolnościowego. Bo prawdziwym sprawdzianem jest to, ile my jesteśmy w stanie dać pieniędzy na działalność wolnościową. I teraz, ile mamy dać tych pieniędzy? Jeżeli mamy 10 000 osób i każdy da 10 zł, czyli wartość 2 piw albo 1 piwa w restauracji, to naprawdę nie jest dużo. Ja mówię o skali miesięcznej. 10 zł, 10 000 osób to jest 100 000 złotych. Już może działać taka instytucja, która będzie szerzyła te informacje wokół ruchu wolnościowego. Czyli zebrać ludzi, którzy dzielą się z nami tymi samymi ideałami, ideałem subsydiarności. Zebrać ludzi, którzy się opodatkują 10 zł miesięcznie. I dalej, zebrać ludzi, którzy potrafią pracować, którzy potrafią osiągać cele w sposób skuteczny. A takich, wbrew pozorom, jest bardzo mało. I tutaj ja wracam do tego, co mówiłem, że otrzymuję maile, co ja mam zrobić, a jak proszę o wykonanie najprostszej czynności napisania pisma czy wydrukowania ulotki, no to ci ludzie rozkładają ręce. Przecież ja już to mówiłem. Takie jest stanowisko większości z nas. Gdybym to był, to jest jedna wielka porażka. Gdybym to był. Znany publicysta polski mówi, gdybym ja miał armię Napoleona, to ja bym w Polsce zrobił porządek. Ale bracie, Napoleon to sobie tą armię najpierw sam zrobił. Tak? A ty chcesz od razu dostać armię. Jakbyś dostał tą armię, to oni by ci łeb urżnęli, bo byś był po prostu przez nich zupełnie źle traktowany, bo oni nie ceniliby ciebie jako przywódcy. Powinno się. Wszyscy wiemy, co się powinno. Tylko mało kto z nas robi to, co się powinno. Zaraz będzie, po naszym wystąpieniu, będzie czytana odezwa pana Jana Małka, właśnie, który mówi, co się powinno i dlaczego nie jest tak, że ludzie robią to, co powinni robić. Panuje wśród nas syndrom pieczątki i wrzucania w koszty. Na czym to polega? Otóż jak ja zakładałem firmę 30 lat temu, jeszcze za czasów PRL-u, to wszyscy mówili tak. No tak, zrobisz pieczątkę, zrobisz papier firmowy, założysz firmę i będziesz wrzucał w koszty i jeździł Mercedesem. Nikt nie wiedział, że trzeba te pieniądze najpierw wypracować. Ale dzisiaj mamy syndrom założenia partii. Otóż założę partię, a partia już wszystko za mnie załatwi. Słuchajcie, ile jest partii, gdzie 10 osób chce założyć partię? To nie jest takie proste. Zebrać ludzi wokół idei subsydiarności. Zebrać ludzi, którzy będą gotowi poświęcić 2 piwa miesięcznie na działanie tego ruchu. Zebrać ludzi, którzy potrafią osiągać cele. I zebrać ludzi, którzy potrafią działać wspólnie. To jest nasza wielka bolączka. Wielka bolączka. Wczoraj tu na tej sali 2 znamienitych gości pokłóciło się ze sobą nie o kierunek działania, tylko o metodę. I nie pokłócili się o metody fundamentalne, tylko jakieś trzeciorzędne. Oni mówili tak, trzeba walczyć. Jeden mówił, że trzeba walczyć pałaszem, a drugi mówił, że trzeba walczyć szablą. I oni się kłócili, że jeden mówił, że lepiej walczyć pałaszem, a drugi, że lepiej walczyć szablą. O co my się kłócimy, skoro fundamentalnie zgadzamy się, że trzeba walczyć i że kierunek tej walki jest ten sam? To po co
znajdować między sobą różnice, jeżeli możemy znajdować to, co nas wspólnie łączy. Czyli powtórzę jeszcze raz, 4 punkty. Zebrać wokół ludzi, którzy wyznają zasadę subsydiarności, którzy się opodatkują 10 złotymi miesięcznie, którzy potrafią osiągać cele, którzy potrafią pracować i którzy są gotowi do pracy wspólnej. Jak to jest, taka dygresja na marginesie w Szwajcarii? Tam nie ma prezydenta, tam rządzi 7-osobowa Rada Prezydencka, Rada Federalna, przepraszam. Oni albo wypracowują decyzje na zasadzie kompromisu, czyli dyskusji, negocjacji, albo jeżeli takiego kompromisu nie mogą wypracować, to głosują, przy czym nie ma głosów wstrzymujących się. W związku z tym, jeżeli jest ich 7 osób, to na pewno jakaś decyzja musi zapaść. I jak oni to załatwiają? 4 osoby zagłosowały, że kolor zielony jest najlepszym kolorem na świecie. 3 osoby były przeciwne. Jedna uważała, że pomarańczowy jest zdecydowanie lepszy, inna, że żółty, a trzecia, że czerwony. Podjęli decyzję jednak jako 7-osobowa rada, że kolor zielony jest najlepszy. I wychodzą do mediów. Co robią media? Ano wyskakują do tych, którzy nie głosowali za kolorem zielonym. I pytają się, próbują rozegrać tą Radę Federalną. No i co pan powie? Pan był przecież za kolorem żółtym. No i oczywiście w Polsce to każdy by od razu, tak, ja byłem za żółtym, a oni wybrali zielony. A co mówią Szwajcarzy? Otóż mają pewną zasadę. To, co ja sądzę na temat kolorów, nikogo nie obchodzi. Rada Federalna podjęła decyzję, że najważniejszym kolorem, najlepszym kolorem jest kolor zielony. I taka jest decyzja Rady Federalnej i od dnia dzisiejszego to będzie obowiązywało w naszym kraju. Koniec, kropka. Nie dają pola do dyskusji, nie dają pola do wyprowadzenia siebie na manowce. Przedstawiłem moją koncepcję opodatkowania się po 10 zł miesięcznie. Jeżeli ruch będzie liczył 30 000 osób, to będzie do wydania 300 000 osób. I teraz ja już widzę ludzi w internecie, którzy myślą, no tak, on chce zrobić skok na kasę. My się tu zrzucimy po te 2,5 piwa, a on nam zaiwani te 300 000. W związku z tym ten ruch musi przyjąć pewien system, narzucić na siebie więzy, które nie pozwolą na defraudację pieniędzy. Ten ruch musi się uodpornić przeciw takim zjawiskom, jakie było prezentowane przez pana Kijowskiego, że kupił sobie laptopa, czy kupił sobie jakiegoś nowego iPhone'a. Musi to być system, który spowoduje, że ludzie dalej będą zjednoczeni wokół idei wolnościowej, dalej będą chcieli płacić po 10 zł miesięcznie, dalej będą chcieli pracować skutecznie i dalej będą chcieli pracować z pozostałymi. I teraz moja propozycja tego systemu. Transparentność działań, czyli wiemy, co robimy. To wszystko publikujemy, przecież to jest ruch duży. To wszyscy muszą o tym wiedzieć. Nie ma żadnej ściemy, niczego nie ściemniamy, bo w zasadzie my nie mamy, dopóki nie wprowadzimy rozwiązań politycznych, to w zasadzie nie mamy niczego przed nikim, nic do ukrycia. Transparentność finansowa. Otóż tutaj moja propozycja jest taka, żeby każdy wydatek był prezentowany w internecie. Żeby rozliczenia tego całego ruchu odbywały się według standardów księgowych, dokładnie, takich jak obowiązują w firmach prywatnych. Żeby do tych rozliczeń miał dostęp każdy, kto jest w ruchu. Natomiast kto nie jest w ruchu, to żeby mógł mieć dostęp do audytów. Audyty powinny być przeprowadzane przez 2 niezależne kancelarie albo jakieś firmy doradcze, które nie mają ze sobą kontaktu i te firmy powinny być zmieniane co 2 lata. Czyli po prostu w tym momencie mamy zapewnioną transparentność finansową. Tu nikt niczego, utrudniona by była kradzież pieniędzy dużych. Kolejne to jest zawężenie pola wydatków. Otóż nie jeździmy na zagraniczne konferencje. Z tych pieniędzy nie będą finansowane zagraniczne konferencje, zagraniczne wyjazdy. Nie płacimy za bankiety. Możemy zjeść, kupić sobie hot doga za prywatne pieniądze, a nie pić szampana i wcinać ośmiorniczki i inne takie rzeczy. W początkowym okresie 90% posiadanych środków idzie wyłącznie na promocję głoszonych podstawowych postulatów, czyli tak jak mówiłem, te 3 punkty, tak? To była moja propozycja, te 3 punkty, żeby ograniczyć państwo do minimum, żeby państwo było transparentne i żeby system podatkowy był bardzo prosty. Oczywiście te punkty ruch może wymyślić zupełnie inny. Każdy
kto przystępuje do ruchu, powinien podpisać deklarację lojalności. Formatu A4 złożyć swój podpis. Tak, ja nie będę wydawał cudzych pieniędzy na siebie. Ja będę robił wszystko, żeby te pieniądze szły na realizację idei subsydiarności, zasady subsydiarności. No i zasada naczelna, o której ja mówiłem, omawiając Radę Federalną Szwajcarii. Otóż wszyscy muszą trzymać jeden front w kwestiach kluczowych. A tą kwestią kluczową znowu jest zasada subsydiarności, czyli minimum państwa. Jeżeli ktoś będzie rozgrywał wolnościowca, który jest ateistą, przeciwko wolnościowcowi, który jest zagorzałym katolikiem, to nie możemy na to pozwolić. Po prostu deklaracja musi być taka. To nie jest istotne. My sobie poradzimy. My jesteśmy wolnościowcami, w związku z tym szanujemy przekonania innych, nawet jeżeli są one odmienne od nas. Natomiast my chcemy zasady subsydiarności, czyli trzeba trzymać jeden front w kwestiach kluczowych. Trzymamy front w kwestiach kluczowych i szanujemy różnice zdań i poszukujemy kompromisów. To jest naczelna zasada. No i ten ruch musi również wypracować mechanizmy obronne przed prowokacjami, bo takich na pewno będzie bardzo dużo. No i tutaj prawdopodobnie, jeżeli ruch będzie duży, to będą osoby, które mając doświadczenie już w jakimś działaniu politycznym, będą mogły przewidzieć, jakiego typu prowokacje, jakiego typu prowokacjami możemy mieć do czynienia i po prostu wydać stosowne procedury, tak jakby szczepionki na to, jak mamy na takie prowokacje reagować. I cóż, jeżeli wprowadzimy ten system, będziemy mieli odpowiednią liczbę tych ludzi, którzy się zorganizują wokół tej jednej idei, zasady subsydiarności i będą dążyli do tych trzech najważniejszych punktów, które ustalą, żeby one weszły w życie, żeby one zaczęły funkcjonować, no to niech ci ludzie działają. Po prostu niech działają. Zostawmy ich, próbujmy brać udział w tym ruchu i działajmy. Nie myślmy o zakładaniu żadnych partii politycznych czy walce o wejście do Sejmu, Senatu, dopóki nie uzyska się, powiedzmy, minimum 100 000 zwolenników tego ruchu dla naszych proponowanych idei. A może nawet ten próg może być i wyższy. Nie odnośmy się jako grupa do żadnych innych kwestii, jak tylko i wyłącznie do tych postulatów, na których nam najbardziej zależy. Nie bądźmy omnibusami, którzy chcą się wypowiadać na każdy temat. Tak? Nas interesuje zarażenie społeczeństwa 3–4 najważniejszymi postulatami i wprowadzenie zasady subsydiarności do naszego kraju. Bo to gwarantuje, że kraj będzie się o wiele lepiej rozwijał. I co więcej, nie zrażajmy się ani małymi porażkami, ani małymi sukcesami. Bo ludzie odnoszą mały sukces i myślą, że już osiągnęli wszystko. Natomiast naszym celem jest, tak jak mówię, realizacja, zmiana systemowa. Po prostu system trzeba zmienić. I Szwajcarzy zrobili to w 1848 roku, wprowadzając tą zasadę weta ludowego. I według mnie to jest najważniejsza rzecz, nad którą wolnościowcy powinni się skupić. Celem działań wstępnych powinny być te 3 postulaty, które trzeba wprowadzić w polskim systemie politycznym. I te 3–4 postulaty powinny być opisane na jednej stronie A4, żeby łatwo je było propagować, żeby ludzie zrozumieli, o co nam chodzi. To jest w zasadzie koniec. I teraz myślę, że wielu z Państwa myśli, no wyszedł wariat, on tu chce zgromadzić jakichś ludzi, już tylu ludzi się gromadziło. On chce, żeby oni się opodatkowali, on tu chce walczyć o jakąś tam ideę. A ja mówię tak, ja nie jestem wariatem. Ja proponuję to, co już jest sprawdzone w innym kraju. W kraju, który w ostatnich sondażach na temat szczęśliwości życia obywateli zajął znów jedno z pierwszych miejsc. Tym krajem jest Szwajcaria. A czy ruch duży, spontaniczny, oddolny jest możliwy? Otóż jest. I co więcej, zaraz wystąpi przed Państwem osoba, członek tego ruchu. Co więcej, nie będzie to lider, nie będzie to gwiazda tego ruchu. Gwiazda tego ruchu powiedziała, my jesteśmy ruchem społecznym. Ja nie muszę przyjeżdżać jako gwiazda. My reprezentujemy te same wartości. W związku z tym przyjdzie ten,
który się zgodzi, który będzie chciał i którego my uważamy, że będzie godzien nam przedstawić naszą ideę. I chciałbym zaprosić pana Wojciecha Dobrzyńskiego do zaprezentowania ruchu Jeden Polska i zakończyć moje wystąpienie takim hasłem. Odbierzmy politykom możliwości uchwalania nieodwoływalnych ustaw. Im mniej państwa, tym lepiej. Pilnujmy zasady subsydiarności. Zrozummy tą zasadę i opowiadajmy wszystkim na lewo i prawo, na czym ona polega. Pamiętajcie państwo, to jest zasada pomocy w ostateczności. Pomagamy, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ta pomoc rzeczywiście jest niezbędna. I jeszcze na sam koniec, skąd czerpać inspirację do tego, żeby poznawać, jak rządzą się inni? Otóż tu moja prywata, przerwa na reklamę. Fundacja Puffer wydaje serię książek pod tytułem Biblioteka Rządzących i Rządzonych. Zapraszam do czytania, są to książki krótkie, bardzo skondensowane, prezentującą wiedzę na temat właśnie rządzenia. To jest ten format, malutki, można włożyć do kieszeni. Niektóre z tych książek świetnie nadają na prezenty, bo z tej strony to są książki pisane po polsku, a z tej są tłumaczone na język angielski. Przy czym to jest angielski tłumaczony przez native speakerów, czyli nie ma się co obawiać, że tu się ktoś będzie uczył polskiego angielskiego. To jest, akurat ta książka jest wydana w British English, a książka o Estonii jest napisana w American English, bo tłumaczył Amerykanin. Bardzo dziękuję.